Celem projektantów pierwszego Shermana było umieszczenie działa 75 mm na obrotowej wieży. W założeniu był to czołg średni we wszystkim. Był prosty w produkcji i eksploatacji. Wyróżniał się jedynie tym, że mógł sprawnie pomagać piechocie. Jego wysoka sylwetka nie była wymuszona wygodą dla załogi, ale komorą silnika. Plusem tego rozwiązania było to, że można było zamontować w nim wiele różnych silników w zależności od sytuacji na froncie. Podczas walk z panterami czy tygrysami amerykańscy taktycy mieli do dyspozycji ponad 2 razy więcej Shermanów, co przy dobrym rozmieszczeniu pozwoliło dać przewagę na polu bitwy. Co do samego czołgu, jest to wersja M4A1 charakteryzująca się krótkim działem oraz wieloma zaokrągleniami wokół kadłuba. Z przodu rzuca nam się od razu tutaj w oczy ilość tych pakunków i skrzynek spiętrzona na takiej desce. Od dołu widzimy zaokrąglone osłony przekładni, haki, wyżej nowe lampki, karabin maszynowy. Ten tutaj zaokrąglony element, zdaje się, jest to element filtracyjny. No i też bardzo charakterystyczna rzecz, czyli dwa takie wyróżnione stanowiska. Były to oczywiście miejsca dla operatora karabinu maszynowego oraz kierowcy. Oni mają tutaj na górze takie dwa ładne nadrukowane włazy. Otwierają się one i tam mamy trochę jeszcze miejsca dla figurek. No co prawda zbyt bardzo się otwierają. Powinno być to zdecydowanie mniejsze, no ale wiadomo, jest to czymś wymuszone, tak? Ja wolę mieć takie większe niż bardziej historyczne i mniej użyteczne w zasadzie. Z boku widzimy nadruk gwiazdy amerykańskiej, numer tego czołgu. Co do trakcji gąsienicowej, no to wygląda również przyzwoicie. Mamy dwa nowe typy kół. Jest tutaj te zwykłe koło jezdne z takimi jakby tutaj szprychami. Oczywiście pomiędzy tymi szprychami powinny być dziury, ale tam nie będę się tego czepiał, bo mogło to by wpłynąć chociażby na trwałość tego elementu. No i drugi nowy element to jest właśnie to koło. Też bardzo fajnie przemyślał projektant tego elementu, bo możemy sobie go włożyć na takie koło, jak mamy tutaj z tyłu. No i po środku mamy jeszcze krzyżaka, więc no gratulacje po prostu dla projektanta. Widzimy też tutaj pełno detali. Podobne było użyte chociażby w nowym Abramsie. A co do jeżdżenia samego modelu, no to nie jest źle. No ale podobnie jak w przypadku Pancera 3, raczej to po szkle nie będzie jeździć. Z tyłu mamy od groma detali i to naprawdę na wielką uwagę zasługuje właśnie ten tył. Mamy tutaj nadruk włazu, takiego jak mieliśmy w M3 Grancie, M3 Li. Pełno tutaj jakichś detali związanych z zawieszeniem. Te błotniczki też bardzo fajnie, tak skromnie zrobione są. Widzimy kolejne tutaj nadruki numerów tego pojazdu. Są oczywiście lampki, tutaj są ucha do podnoszenia tego pojazdu. Mamy łopatę, kolejne jakieś tutaj kanistry, skrzynki, no jedną z nich możemy sobie otworzyć. Ja tam umieściłem zapasowe ogniwa gąsienicy. Tutaj jeszcze widzimy za wieżą jest taki bardzo ładny nadruk. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co on symbolizuje. No ale możemy sobie chwycić za tą skrzynkę i podnieść, tak samo jak w Pancerze 4, taki moduł. Bardzo prosty swoją drogą. A tam rzuca nam się po prostu przepiękny silnik. Widzimy tutaj sam silnik gwiazdowy. Te czerwone rurki to są prawdopodobnie od systemu gaszenia. No i po prostu byłem pod wielkim wrażeniem, jak to budowałem. Już same zdjęcia na opakowaniu mnie zaskoczyły, więc no nie mogłem po prostu przejść obok tego modelu obojętnie. Co do samej wieży, ona również wygląda bardzo fajnie. Mamy tutaj pełno charakterystycznych zaokrągleń, działo kalibru 75 mm. Jest ono oczywiście ruchome. Tutaj z boku mamy właz pomocniczy dla załogi, który pomagał przy załadowaniu całego czołgu w amunicję. Na dachu widzimy dwa peryskopy, jeden z nich nawet jest nadrukowany. Tutaj po środku zdaje się to jest kopułka wentylacyjna.
Tutaj z tyłu jest taki charakterystyczny, wysunięty element. To ma symbolizować takie miejsce dla radiostacji, nawet tutaj mamy antenę. Po drugiej stronie jest karabin maszynowy, on pomagał strącać samoloty. Jest tutaj takim fajnym magazynkiem. No i jeszcze po drugiej stronie mamy ładnie nadrukowany właz. Możemy sobie go otworzyć. No i tam też jest trochę miejsca dla jednej figurki. Podsumowując tą całą krótką recenzję, jest to dosyć mocna pozycja jak na pierwszy czołg w naszej kolekcji. Bryła jest po prostu rewelacyjna, sam silnik również niczego sobie. Jedynym minusem może być tutaj cena, bo tak samo jak w przypadku Pancera 4 jest to 229 zł. No i jest to trochę przesada jak na taką ilość elementów. No ale co, ja czekam na kolejne zestawy w tej skali, a my widzimy się w kolejnych materiałach na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia.